Witamy. Dzisiaj przejdziemy się do dzikiej części miasta Gdańska, na wyspie Sobieszewo, do rezerwatu przyrody Mewia Łacha. W tej chwili jeszcze nie jesteśmy w nim, ale za chwilę do niego dojdziemy ścieżkami wzdłuż brzegu Wisły. Spacer rozpoczynamy z parkingu na ulicy Świbmiejskiej na wyspie Sobieszewo w Gdańsku. Rezerwat przyrody Mewia Łacha został utworzony w 1991 roku. Obszar o powierzchni 150 hektarów składa się z dwóch części. Większej po wschodniej stronie Wisły i mniejszej o powierzchni zaledwie 19 hektarów po zachodniej stronie ujściowego odcinka Wisły oraz piaskowych łach o zmiennym charakterze. Tę mniejszą część rezerwatu za chwilę będziemy oglądać. Miejsce to przyciąga różne gatunki ptaków. Z uwagi na migrację ptaków jesienią i wiosną, doskonałe miejsca lęgowe dla wielu gatunków ptaków, miejsca pobytu ptaków wodno-błotnych zimą, rezerwat stanowi doskonałe miejsce do obserwacji i badań ornitologicznych, które prowadzone są w tym miejscu od 2007 roku. Oprócz ptaków, rezerwat Mewia Łacha w ostatnich latach znany jest jako stałe miejsce przebywania fok szarych, nad którymi badania prowadzi Stacja Morska Instytutu Oceanografii Instytutu Gdańskiego w Helu. Tymczasem doszliśmy do dawnego kolektora ściekowego miasta Gdańska, którego spust był w tym miejscu do Wisły. Obecnie od wielu lat na szczęście ten kolektor jest nieczynny, a Gdańsk posiada oczyszczalnię ścieków. Dzięki tej oczyszczalni, ale także innych oczyszczalni wybudowanych dla miast wzdłuż Wisły, zanieczyszczenie wód Zatoki Gdańskiej zmniejszyło się i obecnie w sezonie letnim są otwarte nad Zatoką Gdańską kąpieliska morskie, co jeszcze 30 lat temu nie miało miejsca. Nieco dalej dochodzimy do oznaczonego wejścia na plażę numer 1 w Gdańsku. Idziemy dalej w stronę rezerwatu. Pomimo zakazu poruszania się poza wyznaczonymi ścieżkami, obszar rezerwatu podlega bardzo silnej, destrukcyjnej presji ludzkiej. Największe zagrożenie dla tutejszej przyrody stanowi plażowanie, spacerowanie z psami, zadeptywanie ptasich gniazd, wędkarstwo, windy kitesurfing, żeglarstwo, a także pływanie skuterami wodnymi czy łodziami motorowymi w bezpośredniej bliskości łach i wysp. Płoszy to odpoczywające tam ptaki czy foki szare. Tymczasem widać już ujście wód Wisły do Zatoki Gdańskiej. Idziemy dalej ścieżką dydaktyczną w stronę rezerwatu. Z drugiej strony Wisły znajduje się druga, większa część rezerwatu Mewia Łacha. Dochodzimy do pierwszej, drewnianej platformy widokowej. Z platformy mamy widok na porośnięte prawie w całości jeziorko. Z podwyższenia możemy podziwiać ptaki korzystające z uroków pięknego jeziorka wśród szuwarów.
warto wziąć ze sobą lornetkę. Doszliśmy do odnowionego kilka lat temu fragmentu ujścia Wisły. Jak widać, betonowe zejście do Wisły jest ukośne i jednocześnie śliskie, co uniemożliwia osobie, która wpadnie w tym miejscu do Wisły, wyjście z powrotem na brzeg. Po wypadku śmiertelnym kilka lat temu w taki właśnie sposób dorobiono łańcuchy, które można się chwycić i wyjść. Mimo to, jak widać, przejście w tym miejscu jest zamknięte. Trzeba iść obok, po piasku. Aby chronić to unikatowe miejsce w okresie największej aktywności turystycznej, wolontariusze obserwują ten teren. Oprócz cyklicznego monitoringu rezerwatu przeprowadzają społeczne akcje sprzątania odpadów na jego obszarze. Coraz częściej w proprzyrodnicze akcje angażują się mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i Trójmiasta. Dochodzimy do drugiej, tym razem metalowej platformy widokowej. Z tej platformy zobaczymy wspaniałe widoki na ten rezerwat. W oddali widzimy nowe jeziorko, które zostało odcięte od morza nową mierzeją z piasku. Stało się to niedawno, zaledwie parę lat temu. Tak obiektyw jeszcze dokupić. Stąd No przecież mamy obiektyw. Statyw. Statyw, no statyw mamy, ale obiektyw nie dokupić. Również na firmę. To nie
Widzimy załamanie się fal na płyciźnie i ptaki przebywające w takim miejscu. Słońce. Oczy może, nie? Ostatnio było gdzieś zdjęcie właśnie kościół, czapkę i blaszki z tyłu, słońce i... Takie zabudowane Gdańsku. Gdańsk Ale wiesz co, one jak przeważnie to... Jeszcze raz widok na Nowe Jeziorko. Lubię tu albo tu z dołu i w tamtą stronę, wiesz, bo gdzieś tam na końcu. Powietrze jest dzisiaj zamglone, ale i tak trochę widać zabudowania Gdańska. Ja wiem jak po babci tych schodach, tam schodzę na bosaka, to się wpijają w schody. Tak się zastanawiam nad zdjęciem schodu. W oddali na morzu udało się sfilmować statki. I jeszcze widok w drugą stronę, na drugi brzeg Wisły, za którym widać wyspę z piasku. A zobacz tu jak widać stąd. Tutaj są kierownice i tu są. Schodzimy z platformy widokowej i idziemy dalej szlakiem na wyjście na plażę. I oto to wyjście. Jednak tak naprawdę obecnie nie jest to już wyjście na plażę, tylko nad to jeziorko, które się niedawno utworzyło, aczkolwiek jakaś plaża ciągle jeszcze jest. Posiedzimy na niej chwilę i poobserwujemy ptaki. Pamiętam. Jeśli się go równowagę. Ruszaj się. Nie ruszaj się. Dobra. Idziemy dalej. Widzimy, że jeziorko jest już całkowicie odcięte od Morza Mierzeją. Po chwili wychodzimy z plaży wyjściem numer 2 i idziemy prosto na parking. Proszę pamiętać o subskrypcji tego kanału, aby nie pominąć kolejnych filmów z miejsc i miejscowości, które ukażą się niebawem.